Jesienią 2020 roku odbył się w Warszawie panel obywatelski. A czym to właściwie jest? Jedną z metod włączania obywateli, mieszkańców w decyzje podejmowane przez miasto i w wysłuchanie głosu mieszkańców. A o czym debatowali jego uczestnicy? Temat naszego panelu brzmiał: jak zwiększyć efektywność energetyczną i udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta. Dosyć trudny temat. Pośród popularnych tematów, które mają stać się rekomendacjami do zmian w Warszawie, dominowały kwestie fotowoltaiki, na przykład na budynkach użyteczności publicznej, szkołach, szpitalach. Również elektryfikacji pojazdów, które są używane w komunikacji, w transporcie publicznym, pewnych ograniczeniach związanych z wykorzystaniem samochodów, termomodernizacją budynków. Generalnie rozwiązań, które w najbliższych latach mają sprawić, że Warszawa będzie jednym z liderów w Europie pod względem redukcji emisji CO2. Jak zostali wybrani paneliści? Próba została wylosowana tak, żeby odzwierciedlać miasto w pigułce pod względem wieku, pod względem płci, pod względem miejsca zamieszkania przede wszystkim i wykształcenia. W związku z tym potem te osoby, które dostały zaproszenie, się do nas zgłaszały, że są chętne i spośród nich wybraliśmy 90 osób, które wzięły udział w panelu. Mieliśmy zarówno osoby młode, w średnim wieku, seniorów i seniorki. Mieliśmy osoby, które mają dzieci, nie mają dzieci, jeżdżą rowerami, samochodami, którzy pracują w przeróżnych miejscach, więc rzeczywiście pełen przekrój różnych życiowych sytuacji, które też wpływają na to, jak odbierają temat, którego dotyczył panel. Co było motywacją do wzięcia udziału w panelu? Ja się ogólnie czuję związany z Warszawą, mieszkam tutaj ponad 15 lat i taka możliwość partycypacji i wypowiedzenia się w kwestiach, które uważam za ważne i dla mnie, i dla przyszłości miasta, wydawała mi się bardzo nobilitująca. Tradycyjnie panele odbywają się na żywo, natomiast ze względu na pandemię warszawski panel klimatyczny odbył się online. Panel podzielony był na kilka części. Pierwszą była część edukacyjna, która była niezwykle ważna, z uwagi na to, że ludzie, którzy byli zaproszeni, oni mieli bardzo różny background i różny profil. Niektórzy byli na początku sceptyczni co do kwestii zmian klimatycznych i spotkania z ekspertami i kilka sesji dedykowanych na zrozumienie problematyki było niezwykle ważne dla dalszych działań. W kolejnym etapie pracowaliśmy nad praktycznymi rekomendacjami dla Warszawy, które powinny być wzięte pod uwagę przez włodarzy miasta w decyzjach co do rozwiązań klimatycznych, a w następnych głosowaliśmy nad tymi, które są najbardziej ważne, które powinny być traktowane priorytetowo. Czyli rekomendacje dotyczyły różnych obszarów, w których możemy wprowadzić rozwiązania, które lepiej odpowiadają na współczesne wyzwania, na kryzys klimatyczny i jak Warszawa może dopasować się do tych wyzwań, odpowiedzieć na nie i przejść w stronę bardziej zrównoważonego zarządzania energią. Jaką moc miały te rekomendacje? Panel obywatelski jest to narzędzie, które opiera się na tym, że przed rozpoczęciem w zasadzie panelu najważniejszą sprawą jest decyzja prezydenta miasta, burmistrza miasta, wójta gminy, że jeszcze przed panelem osoba decyzyjna gwarantuje mieszkańcom, że cokolwiek przegłosują, jakiekolwiek rekomendacje przedstawią, one będą wdrożone. Czyli istotą panelu jest to, że jeszcze nie wiemy, jakie będą decyzje, ale już gwarantujemy z góry, że one będą wykonane. Jak to jest decydować o przyszłości miasta? Niektórzy mogą to nazywać władzą, w innym przypadku jest to po prostu demokracja, w jakimś sensie bezpośrednie uczestniczenie w tym, co w Warszawie powinno się wydarzać w najbliższych latach. Jakie są główne założenia panelu? Ważnym takim założeniem w panelu obywatelskim jest to, że jeżeli mieszkańcom da się odpowiednią wiedzę ekspercką, to oni będą w stanie podejmować decyzje i dyskutować nawet na takie trudne tematy bez tego przygotowania i być rzeczywiście wsparciem dla decydentów.
Istotną cechą panelu klimatycznego jest budowanie kapitału społecznego i to budowanie kapitału społecznego w dwie strony, bo to z jednej strony prezydent ufa mieszkańcom, że rekomendacje, które do niego przyniosą, są potrzebne dla miasta, są potrzebne dla mieszkańców, a z drugiej strony to mieszkańcy, którzy poświęcają swój wolny czas, ufają prezydentowi, że ich praca nie będzie na marne. Wydaje mi się, że też odpowiada na taką bolączkę, że trochę czujemy się bezsilni wobec takich globalnych procesów i wyzwań, a tutaj robimy pierwszy krok do tego, żeby się zaangażować w znalezienie rozwiązań, zbudowanie dialogu, rozmowy na ten temat, dyskusji, rozpoczęcie dyskursu, który dzieje się nie tylko wśród panelistów, tylko właśnie rozchodzi się jak kręgi na wodzie, bo każdy z panelistów dzieli się ze swoją siatką i grupą przemyśleniami czy wiedzą, którą zdobył podczas panelu. Co panel obywatelski ma wspólnego z demokracją? To na pewno kwestia tego, czym jest prawdziwa demokracja, bo oczywiście mieszkańcy Warszawy mają możliwość dzięki systemu demokratycznemu wpływać na decyzje, jakie są podejmowane raz na 4, obecnie raz na 5 lat. Wybierają przecież swoich przedstawicieli do Rady Miasta, wybierają prezydenta, ale to jest raz na 5 lat. I pytanie o prawdziwy sens demokracji jest takie, czy mieszkańcy mogą mieć bezpośredni wpływ na decyzje, jakie są podejmowane, a panel obywatelski daje im taką możliwość.